Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj? A dzisiaj będziemy mówić dalej o częstotliwościach. Obiecałem Wam w poprzedniej audycji, że kilka takich kolejnych audycji co drugi dzień, czyli poniedziałek, wtorek, środa i tak dalej. Przepraszam, poniedziałek, środa, piątek, poświęcimy jednemu tematowi, wibracjom, częstotliwościom, medycynie informacyjnej albo inaczej bioelektronicznej, częstotliwościowej, jak zwał, tak zwał. To jest jeden jakby pień tego wszystkiego, co się dzieje. Chodzi o medycynę fizykalną inaczej. Zobaczcie, jakieś dziwne określenia, medycyna fizykalna, bioelektroniczna, o co tu chodzi. W jednej z poprzednich audycji mówiłem, zobaczcie, nasze ciała, z czego się składają? Składają się z substancji. Substancje składają się ze związków chemicznych. Te składają się z pierwiastków jako niepodzielnych już substancji. Z pierwiastka nie da się wyodrębnić innej substancji. To będzie ciągle ten sam pierwiastek. Ciągle z kawałka żelaza będziemy mieli, odkroimy kawałek, to będzie tylko żelazo. Ale w skład pierwiastków wchodzą atomy. Atomy, wewnątrz których znajdują się jądra atomowe i krążące wokół nich elektrony na wielu różnych powłokach i one krążą, czyli wykonują ruchy, a więc układ jest cały czas drgający. Więc te elektrony, my jesteśmy zbudowani z elektronów. I teraz zwróćcie uwagę, że zwłaszcza w nas mężczyznach, czasami widzimy pewien efekt na ulicy, w mieszkaniu, w domu, zakochujemy się w pewnych formach elektronowych, powiedzmy, ale nie tylko w samej formie, że tak powiem, materialnej, ale w tym, co jest więcej w tej formie. Oczywiście wiecie, o co chodzi. Zakochujemy się w kobiecie, kobieta zakochuje się w mężczyźnie, są jakieś powody tego zakochania, chociaż niektórzy mówią, a nie ma żadnego powodu, kocha się, bo się kocha. No nie wiem, niekoniecznie. Moja partnerka mówi, że nie, kocha się za coś. Możliwe, że tak. Nie za pieniądze oczywiście. I dzisiaj będziemy dalej o tym mówić, jakim potężnym narzędziem jest na przykład dźwięk, czyli wibracja. Ale dźwięk, czyli pole akustyki, dziedzina akustyki, wiąże się również z polem elektromagnetycznym. Te dwie dziedziny, akustyka i pola elektromagnetyczne, elektromagnety są nierozłączne w ogóle. Zaraz chwileczkę się przekonacie. I co może tworzyć dźwięk? Dlaczego ta audycja w ogóle powstała? Z poprzedniej już wiecie, że zostałem zaproszony na bardzo dużą konferencję naukową. Udostępniam ekran, zaraz powiem, o co chodzi. Organizowaną przez taką polską firmę, warszawską firmę ITP SA, Biomedical Company, która organizuje, o tutaj kliknę sobie na aktualności, żebyście widzieli, która organizuje potężny event, no musi się załadować. I tutaj jest właśnie ten event, wydarzenie, konferencja naukowa Sztuka Długowieczności 30 czerwca 2025 roku. Być może tę audycję kiedyś jeszcze ponownie odtworzę, że taka wówczas będziecie widzieli, że taka audycja była. Informacja, wiedza, którą podaje się raczej nie dezaktualizuje. Jeżeli klikniemy w to, to okazuje się, co się dzieje, jakieś nowe informacje. Mamy drugą edycję konferencji Sztuka Długowieczności 30 czerwca 2025 roku. Tym razem, no właśnie, bądź z nami, poznaj wpływ częstotliwości na funkcje komórkowe w kontekście filozofii longevity, czyli długiego życia. To różnie można czytać z angielskiego, longevity, vity i tak dalej. Nieważne, to jest akurat słowo z łaciny. Więc longus, długi, vita, życie. Tym razem wydarzenie zgromadzi wybitnych polskich i międzynarodowych ekspertów z dziedziny biologii komórkowej, biofizyki, medycyny regeneracyjnej, którzy wspólnie przyjrzą się potencjałowi technologii opartych na częstotliwościach w kontekście długowieczności i zdrowia. Tu się można akurat zarejestrować dla tych, którzy
chcieliby i tak dalej. To byłoby na tyle. Tu zatrzymuję już udostępnienie. No, z przyjemnością odebrałem zaproszenie do udziału. Tam też będę miał prelekcję wstępną, taką wejściową e, podczas tej całej konferencji, gdzie udziałowcami będą i lekarze, i właściciele gabinetów kosmetycznych, klinik estetycznych, w ogóle ludzie no, zajmujący się przede wszystkim właśnie budową ciała, działaniem na to ciała, żeby było zdrowe, sprawne i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj o czym my sobie powiemy? No właśnie będziemy mówić o tym, jakim potężnym tworzywem jest dźwięk. Właśnie dlatego wybrano mnie widocznie, ktoś mnie tam po prostu poznał, że jestem w stanie akurat przybliżyć w sposób bardzo prosty ideę tego, jakim cudownym tworzywem jest dźwięk. I teraz, kochani, udostępniam mój tekst. Tekst w ogóle, a może zatrzymam na chwileczkę jeszcze. Tekst pochodzi z książki Biomagnetyzm, tom pierwszy, pola magnetyczne, energia zniszczenia, energia życia i źródło witalności organizmu. Oczywiście można ją kupić poprzez moją stronę, czyli www.januszdabrowski.pl. Namawiam oczywiście, bo to jest potężna wiedza, którą otrzymałem. Nie chodzi o zadzieranie mojego nosa, tylko wiem, że to jest Jacek Sokal. Jak ktoś nie wie, no to znajdźcie go. Wygooglujcie Jacek Sokal, kto to jest. Mówi, no Janusz, no zrobiłeś kapitalne książki, napisałeś między innymi, on ma moje wszystkie książki, Woda, Fenomen Życia, Biomagnetyzm, wiele, wiele innych. Ma praktycznie chyba wszystkie moje książki. Mówi, ty umiesz po prostu prostym językiem wytłumaczyć rzeczy skomplikowane. Mówię, no to bardzo ci dziękuję. No i pozbierałeś taką wiedzę, udokumentowaną, z cytatami, z nazwami jakichś tam autorów, znaczy z nazwiskami autorów. Wszystko, co było, po prostu jest to jakby dotykalne, sprawdzalne. No Jacku, bardzo szanuję pana Jacka Sokala, jest to wybitna postać. Człowiek, który ma ogromny wpływ na rozwój duchowy każdego z nas, a to jest podstawa. No i w każdym razie oprzemy się o ten tekst, a więc jeszcze raz udostępniam ekran i nie wszystko oczywiście będę czytał, nie cały rozdział, bo rozdział jest naprawdę potężny. Wpływ dźwięków na fizjologię. I tu zaczniemy, kochani, mottem. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, co się stało. To z Ewangelii Jana i tak dalej. I taki ten znany biblijny wers, no co może mieć wspólnego ze współczesnymi teoriami naukowymi, próbującymi wyjaśnić mechanizm powstania wszechświata? Ja to kiedyś pisałem i tak zastanawiałem się właśnie nad tym. A jednak, na początku było słowo. Według ewangelisty Jana pierwszy pojawił się dźwięk, będący jednocześnie wolą, mocą stwórczą oraz pierwotnym tworzywem. I zauważmy, jakie to miało skutki. Wszystko przez nie się stało, co się stało. Również starożytne kosmogonie Egiptu, Grecji, Rzymu, Indii, Chin, Tybetu twierdziły, że dźwięki, czyli wibracje, są pierwotnym tworzywem i jednocześnie twórczą siłą sprawczą we wszechświecie. Współczesna teoria strun, oceniana jako najbardziej obiecująca teoria fizyki kwantowej, zakłada, że elementarne cząstki oraz oddziałujące między nimi siły pochodzą z wibracji bardzo małych, jednowymiarowych obiektów zwanych superstrunami. Oczywiście pojawili się tacy, którzy mówią, że to są bzdura, ta teoria superstrun, że już opracowano coś następnego i tak dalej. Nieważne, coś jest ciekawego. I te superstruny wibrują ze ściśle określonymi częstotliwościami, a każdy rodzaj drgań określa wystąpienie innej cząstki elementarnej. I poglądy starożytnych znajdują więc w jakimś sensie potwierdzenie we współczesnej nauce, czyli starożytni nie umieli tego udowodnić naukowo. No bo nie było jeszcze fizyki na przykład kwantowej, a teraz już jest.
możemy założyć, że biblijne słowo to przede wszystkim podstawowa informacja w postaci wibracji pochodząca z poziomu, o którym znany fizyk rosyjski Gennadij Iwanowicz Szypow powiada. Poziom, na którym nie ma już energii, a tylko informacja posiada możliwości najwyższe. Zdolny jest wyłaniać z siebie plany pierwotne. I także zgodnie z teorią ingenezy Tadeusza Tellera, polskiego architekta, rzeźbiarza już nieżyjącego, cytat: istotą życia nie jest materia ani energia, lecz czynnik niematerialny. Ingeneza. Przepraszam. Tadeusz Teller nazwał to ingenezą, imperatyw harmonijnego rozwoju, celowo organizujący materię i energię od atomu po wszechświat. Ingeneza to pierwotna informacja kodowana układami superstrun w jądrach atomów. Atomy są nośnikami i narzędziami działania ingenezy. Ingeneza i jej pochodne informacje jako czynniki niematerialne nie mają masy, dlatego mogą być przenoszone z prędkością światła, falą elektromagnetyczną. Informacja, czyli ingeneza, może celowo oddziaływać na procesy biofizyczne i chemiczne. Treść ingenezy stanowi instrukcję imperatyw nieustannego rozwoju organizmu wszechświata i życia na Ziemi. Działanie niematerialnej ingenezy poprzedziło narodziny atomów. Ich mechanika kwantowa zawczasu została zaprogramowana tak, aby kodowanie i twórcze oddziaływanie ingenezy było w nich możliwe. Zatem na początku było słowo, pierwotna informacja, ingeneza, imperatyw rozwoju. Ingeneza tworzy zarówno prawa fizyki, jak i matematyki, jak i prawa kanonu piękna. Informacja, energia zawarta w dźwiękach, pojęcie słowo odnosi się do pierwotnej informacji, instrukcji, a jednocześnie tworzywa i technologii, powstawania wszystkiego we wszechświecie, gdzie każdy stworzony obiekt jest doskonały i piękny. Wszystko więc zostało wcześniej ustalone. Została zakodowana w pierwszym podstawowym atomie, jakim jest atom wodoru, cała doskonała informacja, słowo o całej technologii stwarzania wszystkiego, w dodatku stwarzania doskonałego, gdzie każdy stworzony obiekt jest po prostu piękny. I jak mówi pani Barbara Marciniak, amerykańska autorka, pisarka pochodzenia polskiego z pewnością, w książce Zwiastuny świtu, światło jest informacją, ignorancja jest ciemnością. I tu cytat znowu: wibracja tego pierwszego słowa, które wydał kosmos w chwili wielkiego wybuchu. A co to znaczy wielki wybuch? Czy wyobrażamy sobie jak wybuch granatu, tym naszym rozumkiem, tak prawdę mówiąc, ograniczonym? A więc wibracja tego pierwszego słowa, które wydał kosmos w chwili wielkiego wybuchu, jest obecna w całym doświadczanym przez nas świecie. Prymarny boski dźwięk, pierwotny, rozszczepiając się w pryzmacie czasu i przestrzeni, stworzył nieskończoną ilość wibracyjnych planów. Niezwykle mało ich część odbieramy naszym zmysłem słuchu, od amen do aum, przekazywanych przez świętych mężów, poprzez szum świata wokół, do odgłosów bicia naszego serca. To jest cytat z pana Sławomira Kulpowicza, pianisty i kompozytora. Powracamy do dźwięków. Czy dźwięk można więc zobaczyć? Czy dźwięk może się zmaterializować, przybrać materialną formę? Co za bzdura, chciałoby się rzec, ale rozważmy to. Mówiliśmy już wielokrotnie, każda rzecz, każda istota w kosmosie wibruje, drga. Wibrują elektrony, wibrują atomy, drży liść na drzewie, drgają krople wody w strumieniu, wywołując drgania powietrza, które odbieramy jako szmer wody. Bije w końcu nasze serce.
I to jakim rytmem, jakim tonem, zwłaszcza w chwilach największych uniesień. Dlaczego wszystko wibruje, drga, przesyła energię w przestrzeń? Ponieważ każda rzecz, każda istota nosi w sobie wbudowaną energię, dzięki której wysyła swój sygnał na cały wszechświat niczym operator radiowego nadajnika tęskniący za kontaktem z innymi istotami. Każda myśl, jaką kiedykolwiek mieliśmy, każde słowo, które kiedykolwiek wypowiedzieliśmy, każdy uczynek, jaki kiedykolwiek popełniliśmy, zabarwia ten sygnał i kształtuje energię, jaką wysyłamy. Każda komórka, każdy organ naszego ciała ma swoje wibracje i swój ton. Żywe komórki mogą wydawać dźwięki i je pochłaniać. Przynajmniej tak twierdzi profesor James Gimzewski, chemik z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Naukowiec nazwał nawet naukę o dźwiękach komórek sonocytologią. Ustrój człowieka jawi się więc jako doskonale nastrojony instrument muzyczny, wydający wiele zharmonizowanych dźwięków naraz i tworzących wspaniałą melodię. Jednak gdy elementy naszego wnętrza zaczynają grać na własną nutę, wówczas instrument fałszuje. Ciało i umysł chorują. Trzeba wówczas instrument nastroić. I tu cytat, bardzo ciekawy. Od dawna jest jasne, że przyszłość medycyny leży w badaniach czynności komórek. Świat dźwięków zajmuje w tych procesach poczesne miejsce. Naukowcy już dawno zauważyli, że muzyka ma wpływ na obieg krwi, to znaczy może zmienić jego szybkość, powiada specjalista od muzykoterapii Sergiej Szuszardżan. Jednak dopiero ostatnio naukowcy zdali sobie sprawę, że terapia muzyką jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która istnieje na styku wielu obszarów. Ponieważ muzyka to dźwięki, rytm, częstotliwość i tak dalej, zatem istnieje czysto fizyczna strona tego zjawiska. Jednocześnie istnieje jego medyczna strona, reakcja organizmu na muzykę na poziomach psychologicznym i komórkowym. Nasz zespół przeprowadził na przykład serię bardzo interesujących eksperymentów z udziałem komórek raka mikrobów. Kultury komórek zostały umieszczone między głośnikami i poddane działaniu 4 różnych stylów. Muzyki klasycznej, łatwej, symfonicznej, rockowej i średniowiecznych hymnów. Te ostatnie okazały się najbardziej wpływowe. Procesy wzajemnego oddziaływania miały bardzo złożony charakter. Ogólnie mówiąc, niektóre style muzyczne mają zdolność przyspieszenia wzrostu komórek, a inne hamowania. Te odkrycia stanowią jeszcze jeden dowód na to, że dźwięki zewnętrznego świata, dźwięki naszego organizmu są ze sobą wzajemnie powiązane w bardzo złożony sposób. Wciąż jednak jest więcej pytań niż odpowiedzi. To jest cytat z wieści z pogranicza nauki, dźwięki komórkowe i uzdrawiające własności muzyki z pismo Nexus numer 5 z 2006 roku. W świetle powyższych informacji ustrój człowieka jawi się jako komputer z pamięcią, w dodatku opartą na wodnych kryształach, na pamięci wodnej. Jednocześnie instrument muzyczny wydający wiele dźwięków naraz. Rozstrojenie organizmu spowodowane dzisiejszym trybem życia, pośpiechem, niewłaściwą dietą, stresem, smogiem elektromagnetycznym, brakiem dostatecznej ilości ruchu itd. sprzyja chorobom. Kontynuując porównanie, w przypadku niedomagań zdrowotnych należałoby właściwie nastroić instrument, wprowadzając do organizmu odpowiednie wibracje, czyli informacje, na przykład w formie muzyki. Posłuży ona jako katalizator w procesach uzdrawiania. Dobrane, specyficzne częstotliwości dźwięku, dodam kompatybilne z naszym organizmem, wpłyną na psychikę i ciało, doprowadzając je do pierwotnego porządku. Pomysł ten ma swoje źródło w starożytności, w wedyjskiej sztuce uzdrawiania liczącej ponad 5000 lat.
czy w mantra jodze wykorzystującej wiedzę o związkach wibracji liter sanskrytu z materią tworzącą fizyczny świat. Dodajmy do tego mantry intonowane przez indyjskich, buddyjskich mnichów, mongolskich szamanów, tybetańskie śpiewy klasztorne, hinduskie bhajany i kirtany, hinduską nada jogę, śpiewy północnoamerykańskich Indian Navajo, egipski, przedislamski rytuał zar, którego zasadniczym elementem jest mistyczna muzyka. Tybetańczycy uważali, że na powierzchni ciała posiadamy 26 punktów wrażliwych na dźwięki, z których jedna połowa odbiera energię uspokajającą, a druga pobudzającą. Wiedzę tę Tybetańczycy wykorzystywali do dźwiękoterapii z użyciem m.in. metalowych mis. I potwierdza to częściowo nauka. Wibracje są odbierane przez ciało poprzez tak zwane mechanoreceptory, przede wszystkim ciałka blaszkowate Watera Paciniego. Może właśnie dlatego dźwiękoterapia przy pomocy specjalnych mis czy przy użyciu tabli, starodawnego indyjskiego instrumentu muzycznego, wywodzi się z Tybetu. Masaże dźwiękiem skutecznie zwalczają ból, łagodzą prawie całkowicie bóle miesiączkowe i porodowe. W Niemczech niektórzy ginekolodzy, położnicy i położne zalecają kobietom muzykoterapię na długo przed rozwiązaniem, dzięki czemu poród odbywa się zadziwiająco szybko i łatwo. Pozytywny dźwięk dotyka nas, pieści nasze ciało, działa jak dłonie najdelikatniejszego masażysty. Dźwięki leczą, odprężają, dodają energii, naprawiają uszkodzenia biopola. Wspaniałe efekty terapeutyczne odnosi zwłaszcza muzyka klasyczna XVII-wiecznych i XVIII-wiecznych kompozytorów Bacha, Vivaldiego, Mozarta, Telemana, Händla, Corelliego. Wśród nich najbardziej przydatne są utwory na instrumenty smyczkowe, largo, takie po prostu powolne. Okazuje się, że utwory tych i wielu innych kompozytorów są skomponowane w tempie 60 ćwierćcząt na minutę, to jest w cyklach 30-sekundowych. Jest to tempo zbliżone do bicia ludzkiego serca. Tego typu muzyka potrafi wyrównać ciśnienie krwi, korzystnie wpływa na pracę serca i całego układu krążenia, jak również na cukrzycę i zaburzenia słuchu. Kiedy słucha się takich utworów, zwłaszcza sonatę KV 448 Mozarta, fizjologia organizmu niepostrzeżenie przystosowuje się do ich rytmu. Serce zwalnia tempo, ciało relaksuje się, zmniejsza się stres, a umysł zostaje pobudzony i jest bardziej sprawny intelektualnie. We współczesnej muzykoterapii stosuje się m.in. utwory muzyczne komponowane zgodnie z niektórymi prawidłowymi parametrami funkcjonowania ludzkiego mózgu. Wykorzystuje ona również zjawiska psychoakustyczne, na przykład psychorezonans, do harmonizowania muzyką i światłem pracy czakr, czyli centrów energetycznych organizmu. Zaburzenia ich pracy zakłócają przepływ energii przypisanych danej czakrze narządach, co z czasem powoduje pojawienie się dysharmonii w organizmie. Czakry wibrują zgodnie z częstotliwością poszczególnych pasm widła światła białego, czyli barw tęczy. No bo dochodzi w pryzmacie do rozszczepienia, czyli tak zwanej dyspersji światła białego na barwy składowe oraz charakterystyczną dla nich określoną wysokością dźwięku i tonacji. Rezonans wibracyjny wykorzystywany jest również przez hinduską nada jogę. I tu słuchajcie, na razie tutaj pominę ewentualnie tutaj pewien cytat. I co jeszcze? No w każdym razie dźwięki i muzyka jawią się jako najsilniejsze źródła uzdrawiających mocy. I teraz jeszcze coś ciekawego. Tu pewne rzeczy pominę, ale teraz wróćmy do tego, czy dźwięk w związku z tym można zobaczyć. Podsumujmy tylko to, co do tej pory mówiłem. Pewne dźwięki mogą więc wywoływać degenerację, inne zaś regenerację ciała. Harmonijne dźwięki uaktywniają ciało i prowadzą do uzdrowienia. Każdy dźwięk ma swoistą geometrię, to jest kształt będący formą inteligencji.
Jednak jak to się dzieje, że dźwięki kształtują materię? W 1787 roku Ernest Chladni, prawnik, muzyk i fizyk, ojciec akustyki, odkrył, że każdy dźwięk ma zdolność tworzenia geometrycznych wzorów będących przejawem inteligentnego działania. Udowodnił, że dźwięk ma bezpośredni wpływ na materię fizyczną oraz zdolność tworzenia geometrycznych wzorów oraz znalazł sposób uwidaczniania wzorów generowanych przez fale dźwiękowe. Opisał to wszystko w swoim dziele Entdeckungen über die Theorie des Klanges, czyli odkrycia w dziedzinie teorii muzyki. W latach 60. XX wieku szwajcarski lekarz Hans Jenny przy pomocy własnego wynalazku tonoskopu obserwował oddziaływanie dźwięku na płyny i cząsteczki. Okazało się, że identyczne częstotliwości powodowały powstawanie tego samego kształtu. Niskie częstotliwości tworzyły proste wzory, zaś w miarę wzrostu częstotliwości kształty stawały się coraz bardziej skomplikowane. Zauważył także, że podczas wymawiania samogłosek języków starożytnych tybetańskiego, chińskiego, sanskrytu, egipskiego, aramejskiego, piasek zastosowany w tonoskopie przybierał kształt graficzny tych głosek. Co ciekawe, nie uzyskał podobnych wyników z głoskami języków współczesnych. Z badań wynikało, że znaki graficzne wymienionych języków starożytnych są swoistymi przekaźnikami energii, co jest zgodne z kabalistycznym podejściem, w którym tak traktowane są litery hebrajskiego alfabetu oraz odpowiadające im cyfry i liczby. Także według tantry sanskryckie głoski odzwierciedlają energię wibracji wszystkich podstawowych żywiołów: eteru, powietrza, wody, ziemi, ognia. Kombinacje tych wibracji miały ukształtować mikro- i makrokosmos. Okazało się więc, że efekty działania dźwięków można oglądać. Są nimi wzory powstałe z zagęszczającej się materii pod wpływem wibracji dźwiękowych. I tu cytat z książki Anatomia energetyczna, ciało jako świadomość Bruce Berger. Dźwięki jako fizyczne wibracje są w stanie kreować przewidywalne formy fizyczne. Kombinacje dźwięków dają skomplikowane kształty. Dźwięk jest potencjalną formą, a forma jest przejawionym dźwiękiem. I teraz popatrzcie, jaka jest geometria dźwięków. Oglądałem bardzo często tego typu ilustracje. Zresztą możecie rzucić na Google nazwisko Aleksander Lauterwasser i zobaczcie. Ten człowiek robił różne doświadczenia, poddawał drobinki, na przykład korka rozsypane na błonie, po prostu poddawał wibracjom. Tak się kształtował obraz przy częstotliwości 30,5 Hz, 35,1 Hz, 102,528 Hz. Im wyższe były wibracje, tym bardziej skomplikowany kształt się objawiał, coraz bardziej skomplikowany obraz. A co to jest herc? Jest to jednostka częstotliwości. 1 herc to znaczy jedno drganie na sekundę. A więc jeżeli na przykład mam tutaj, dla przykładu, o tutaj jest długopis i może być biały, to będzie lepiej widoczny, tak? Ten długopis jest w stanie spoczynku. Odchyla się z położenia równowagi w skrajne lewe położenie, powrót, skrajnie prawe położenie i powrót. Jest to jedno pełne drgnięcie. Jedno drgnięcie takie pełne na sekundę to jest częstotliwość 1 Hz. Albo zakreślamy koło, wychodzimy z tego punktu, zakreślamy koło i wracamy. To jest jedno pełne drganie. Jeżeli jedno drgnięcie, jedno koło zostało zrobione w ciągu 1 sekundy, to znaczy, że częstotliwość takiej drgnięcia jest 1 Hz. Jeżeli to się dzieje szybciej, no to znaczy, że jest większa częstotliwość. Dziś wiemy, że kształty głosek języków starożytnych przedstawiają generowane przez ich dźwięki pola elektryczne.
Podobne zjawisko, a jeżeli jest pole elektryczne, to pojawia się pole magnetyczne. Podobne zjawisko obserwujemy w organizmach żywych, w których wywołany falą akustyczną, tak zwany efekt piezoelektryczny, wywołuje zmiany usytuowania elektronów w cząsteczkach. Przekłada się to na zmiany kształtu pola elektromagnetycznego, w tym pasma światła widzialnego. Kochani, taka mała dygresja. Nie musicie do końca tego rozumieć, bo to jest fizyka, stare rzeczy jeszcze ze szkoły podstawowej i tak dalej. O tym zapominamy. Tu chodzi o to, żebyście czuli, co jest grane. Jak jesteśmy fantastycznie zaprojektowani, wykonani, cały wszechświat, wszystkie elementy po prostu przyrody. Tu już nie ma żadnego przypadku. Gdzie jest mój telefon? Gdzieś wsadziłem mój telefon, nie wiem gdzie, nieważne. Bo chciałem wam pokazać, ale załóżmy, mamy taki kalkulator sobie. I zastanawiam się, jejku, jakie to jest cudowne, klik, klik, klik i coś tam zlicza. No to popatrzmy na siebie, jacy my jesteśmy. Jak my działamy. Jak funkcjonuje nasz organizm. Dodajmy na marginesie, że dźwięki światła jako formy zjawisk wibracyjnych są nierozłączne i wszechobecne. Dźwięk, akustyka i światło jako fala elektromagnetyczna. Zgodnie z sonocytologią, czyli z nauką o dźwiękach komórek, ponad 90% funkcji DNA to funkcje bioakustyczne i bioelektromagnetyczne. Ron Seckley z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wykazał, że DNA działa jak antena zarządzająca rozwojem komórkowym. Podstawową funkcją DNA jest więc emisja i dobieranie fotonów, porcji światła oraz fononów, czyli porcji dźwięków. DNA jest tak naprawdę pompą i magazynem światła, która służy do utrzymywania całego systemu informacji, a nie tylko genetycznego projektu podstawowego. To jest cytat z książki Przekaz jedzenia, czyli Co nas odżywia. Fritz Albert Popp to jest niemiecki profesor, specjalista od biofotonów. Jest to też niezwykła postać. Jest istotne, jaki rodzaj światła, jaki rodzaj dźwięku dociera do helic DNA i jaki jest później emitowany, bowiem spiralne zwoje DNA odbierają duchową energię miłości i emitują ją, manifestując następnie efekt zarówno w polu kwantowym, czyli fizycznej materii ciała, jak również w biopolu, w sferze energoinformacyjnej. Każdy z nas dysponuje takim biopolem. Tak więc DNA komórek emituje i pochłania dźwięki, a wibrujące geny pobudzają chromosomy do emisji fal świetlnych w postaci tak zwanych biofotonów, które z laserową precyzją dokonują warunkującego życie przekazu informacji wewnątrz komórek i pomiędzy nimi. I proces ten odbywa się dzięki niezwykłym właściwościom wody, o czym ja piszę w książce Woda, fenomen życia. I teraz, żeby zrozumieć w prostszy sposób, nasza głowa i nasze ręce i nasze stopy są najsilniejszym emiterem biofotonów wytwarzanych przez DNA. A to się dzieje dzięki wiązaniom wodorowym, tak zwanym wodorowym w wodzie. Jeszcze będziemy o tym mówić przy którejś następnej audycji. Oprócz tego mam taką audycję, fale milimetrowe, tam możecie dowiedzieć się więcej. I teraz słuchajcie, jeżeli nasze dłonie to jest skupisko biofotonów, emiter biofotonów, to wyobraźmy sobie, boli nas głowa, co robimy? Ojej, jak mi czele pęka w szwach, ojejku, jak boli głowa. Jak boli coś dziecko, co robimy? Od razu bierzemy, dziecko się czuje, tulimy je do ciała i tymi dłońmi je po prostu zakrywamy. Nasza dłoń na główkę dziecka i do całego ciałka, jakbyśmy je utulali. No ale wszyscy tak robią. Ale dlaczego to robią? Bo nie zdajemy sobie sprawy, że mamy zdolności uzdrawiające, bo wówczas w tym momencie, kiedy dokonuje się ten transfer miłości dla tego dziecka, przekaz emocjonalny, przekaz pełen miłości, utulamy je.
wytwarza się masa biofotonów, które emigrują do ciała dziecka. Następuje transfuzja biofotonowa, transfuzja elektronowa do ciała tego dziecka. Przekaz energoinformacyjny naszej miłości, która uzdrawia. Zgodnie z kymatyką, z greckiego kymafala, nową dziedzinę wiedzy, którą stworzył Hans Jenny, biologiczna ewolucja gatunków jest rezultatem wibracji. Coraz wyższej częstotliwości generują powstawanie coraz bardziej złożonych, ściśle uporządkowanych struktur, do których należą obecne w żywych organizmach układy krystaliczne, szczególnie kryształy ciekłe. Odgrywają szczególną rolę, ponieważ zapisują, przetwarzają oraz odtwarzają bardzo złożone informacje. I tu cytat: przypuszcza się, że każda komórka posiada swoją własną częstotliwość i że określona liczba komórek o tej samej częstotliwości tworzy nową częstotliwość pozostającą w harmonii z oryginalną. Te z kolei tworzy przypuszczalnie jakiś organ, który również wytwarza nową częstotliwość pozostającą w harmonii z dwiema poprzednimi. Doktor Jenny mówił, że znalezienie klucza do zrozumienia tego, w jaki sposób mamy uzdrawiać ciało przy pomocy tonów, należy do naszej wiedzy w zakresie tego, jak poszczególne częstotliwości mogą wpływać na geny, komórki i różne układy organizmu. Cytat z artykułu Kymatyka, nauka przyszłości. Peter Peterson, Szwed zdaje się, w tłumaczeniu Jerzego Florczykowskiego, Nexus numer 4 z 2006 roku. I teraz popatrzcie, co to za przypadkowe struktury? Jakieś samo się to utworzyło. Samo. Dziwaczna struktura, jakieś symetrie, jakieś regularności. To oczywiście ewolucja sama to załatwiła. Tu nie ma żadnego inteligentnego projektu. O, w tym jest inteligentny projekt. Janusz i wy nie jesteście produktami inteligentnych produktów. To tylko seks był. Połączenie się dwóch komórek. Tak, tylko że jak się te komórki połączymy w akcie seksualnym? Plemnik, który tak jak pływak startuje, wrzuca się do wody, do fal Atlantyku w Portsmouth w Wielkiej Brytanii, przepływa w ciągu nocy cały Atlantyk i rano ląduje w Nowym Jorku. Bez GPS-a, bez łodzi wokół towarzyszących, bez żadnych zabezpieczeń. Takie są proporcje. Teraz zobaczcie tutaj. O, krzyżeczka, przypadkowe kształty. Płatek, przypadkowe kształty. Jakieś takie, przypadek to wszystko. I ostatni już cytat z tego samego artykułu z Nexusa. Kończąc, chciałbym przytoczyć poetycką konstatację Katie Guzzetty dotyczącą badania zależności między dźwiękiem i powstawaniem różnych form życia. Formy płatków śniegu i oblicza kwiatów mogą przybierać takie kształty, ponieważ odpowiadają pewnym dźwiękom natury. Podobnie również kryształy, rośliny i ludzkie istoty mogą być w jakimś sensie muzyką, która przybrała widzialną formę. Więc w takim razie, czyżby tajemnicze, ogromne geometryczne wzory powstające w zbożu na polach Anglii, Polski, w Wylatowie i w innych krajach powstawały na skutek generowanych dźwięków? Przez kogo? Z jakich urządzeń? W jakim celu? Potężne pola. Podobno to w nocy wchodzą tu ludzie i mają przyczepione do butów deszczułki i tak w ciągu kilku godzin, kiedy jest ciemno, rolnika nie ma, farmera nie ma, wydeptują setka ludzi, a nie wiem, może 1000 ludzi. Każdy z nich wie, co ma robić, w którym momencie, gdzie nastąpić na zboże, jak je wygnieść w tym samym kierunku i tak dalej, i tak dalej. I dlatego z takiego udeptywania powstają tego typu, kochani, wzory na polach zboża. Zaraz, przepraszam bardzo, gdzieś mi to uciekło, zaraz wrócimy. Niechcący troszeczkę za mocno, o właśnie już mamy.
A więc przypadkowe działanie, jak w każdym stworzeniu, w każdym tworze biologicznym, tworze przyrody. Przypadkowe działanie. Konstatacja Katie Guzzetti jawi się faktycznie jako wybitnie poetycka, ale mówmy również o faktach. A fakty są takie, że zgodnie z klimatyką wyższe częstotliwości powodują powstawanie bardziej złożonych struktur. Wystarczy tylko przyjrzeć się powstawaniu kryształków lodu z wody poddawanej wpływom pięknej muzyki. No, sfilmowane efekty doświadczeń Masaru Emoto. Pisze o tym w książce Woda, fenomen życia, ale zresztą znacie z pewnością te wszystkie fakty, oglądaliście film Woda, wielka tajemnica i jest tego cała masa. Zjawisko dosłownie zapiera dech w piersiach. Jak jest tak cudownie piękne. Dźwięk tworzy więc formy materialne. I ten, kto zna tajemnicę dźwięku, zna tajemnicę wszechświata. Jak mówi hinduski mistyk Hazrat Inayat Khan. No pójdźmy jeszcze dalej. Dźwięki i światło są nierozłączne. Dlaczego? Otóż dlatego, że pod wpływem dźwięku, czyli fali akustycznej, dochodzi do powstawania zjawiska sonoluminescencji. Jest to zjawisko powstawania fal świetlnych w cieczach poddawanych działaniu dźwięku, zwłaszcza ultradźwięku. Zjawisko sonoluminescencji jest jeszcze bardzo słabo rozpoznane, a pojawianie się słabych niebieskich błysków światła w cieczach pod wpływem ultradźwięków zostało zaobserwowane przypadkowo po raz pierwszy w 1934 roku na Uniwersytecie Kolońskim. Badane obecnie przez naukowców widmo emitowanego światła wskazuje, że jest to głównie światło nadfioletowe, porównywalne ze światłem emitowanym przez plazmę o temperaturze 100 000 kelwinów. Energia promieniowania nadfioletowego jest więc olbrzymia. Promieniowanie ultrafioletowe jest 100 miliardów razy silniejsze niż energia dźwięków, mówi niemiecki naukowiec, lekarz dr Peter Augustin. A emisja fal świetlnych to przecież emisja fal elektromagnetycznych. Nasze organizmy zawierają też potężną ilość wody. W dodatku jest to woda metabolizowana, strukturyzowana w postaci łączących się ze sobą dipoli, jakimi są cząsteczki wody. Woda ma właściwości lecznicze, naprawcze. Pod warunkiem, że będzie to tak zwana żywa woda, o której mówiono w różnych podaniach ludowych. Dziś żywa woda to po prostu woda, przede wszystkim o właściwej strukturze heksagonalnej. Działając więc na ciało, czyli wodę, dźwiękami powodujemy emisję fal elektromagnetycznych wewnątrz naszych organizmów. Jaki wpływ ma ta emisja na nasze ciała? A któż to dzisiaj wie? Możemy mówić tylko o skutkach, o czym będzie jeszcze mowa dalej w mojej książce. Skutki mogą być wyjątkowo negatywne, ale też wyjątkowo pozytywne, w zależności od rodzaju dźwięku. W każdym bądź razie fizykom łatwo pogodzić się z faktem, że nie bardzo rozumieją, co się dzieje z przeogromnymi galaktykami czy niewyobrażalnie maleńkimi kwarkami. Wielu natomiast traci spokojny sen, a niektórzy zdrowy rozsądek, gdy okazuje się, że zupełną zagadką jest zachowanie zwykłej wody wystawionej na działanie dźwięku. To jest cytat z artykułu o zamianie dźwięku w światło, atomowa dyskoteka, Stanisław Mruczyński, Polityka, numer 4 z 2000 roku. Dopiero w 1989 roku dr Felipe Gaitan z National Center for Physical Acoustics z Uniwersytetu Mississippi w USA wykonał pewne doświadczenie, które pozwoliło zrozumieć przyczyny zjawiska i ujrzeć jego znaczenie. Wyniki eksperymentu Gaitana były wprost szokujące. Wskazywały one, że mamy do czynienia z bezpośrednią zamianą dźwięku w światło, przy czym gęstość energii fali dźwiękowej zostaje powiększona w błyskającym bąbelku aż 1 000 000 razy.
Mechanizm tej fantastycznie efektywnej konwersji jednej formy energii na drugą był całkowicie niezrozumiały, chociaż zachowanie się gazowego pęcherzyka w cieczy jest klasycznym zagadnieniem hydrodynamiki, analizowanym w niemal każdym podręczniku. Teraz, gdy zrozumiano, co dzieje się w świecącym pęcherzyku, można myśleć o praktycznym wykorzystaniu niezwykłego zjawiska. Jeden pomysł, i to najatrakcyjniejszy, przepraszam, z atrakcyjnych, sam się właściwie narzuca. Jeśli zwykłą wodę zamienić na tak zwaną ciężką, w której zamiast wodoru występuje deuterytryt, można się spodziewać, że w dostatecznie gorącej plaźmie pęcherzyka jądra deuteru i trytu zaczną się łączyć w hel, uwalniając moc energii. Takie reakcje zachodzą na Słońcu, dostarczając nam życiodajnego ciepła. To jest niesamowite, kochani. I teraz, już niedługo będziemy kończyć. Dźwięk jest narzędziem służącym tworzeniu, lecz jakże często nie pojmujemy, jak bardzo potężne jest to narzędzie. Każda wysyłana przez nas sylaba, każda wibracja i ton posiadają inną energię, dlatego każdy z nas powinien być odpowiedzialny za wypowiedziane słowa. Można powiedzieć tak. Ciało funkcjonuje według pewnego wzorca i wchłania dźwięki. Każdy mózg wytwarza pole elektromagnetyczne w postaci fal o określonych cechach, które wypromieniowuje. Każde wypowiedziane słowo tworzy w przestrzeni fale mechaniczno-akustyczne, również o określonych cechach. W tym momencie osoba myśląca, wypowiadająca się staje się nadajnikiem fal. Osoba, której posyłamy nasze myśli lub słowa, staje się odbiornikiem fal. Teraz pytanie, jakie słowa, jakie myśli przesyłamy? I tak to, kochani, jest. I nie tylko słowa, już kończymy, tak działają, podobnie myśli, posiadają one niezwykłą wprost moc. Dlaczego? Ponieważ każda myśl jest również jak słowo falą energoinformacyjną. Myśli mogą działać nawet na martwe przedmioty, ładując je określonymi właściwościami. Wykorzystują to na przykład lamowie tybetańscy, nadający medykamentom lub wodzie właściwości uzdrawiające. I od razu dodajmy gwoli jasności, nie ma tu żadnych cudów lub magii. Jest tylko wykorzystanie praw przyrody, których działania często jeszcze nie znamy. Zatrzymuję udostępnienie, bo audycja już jest dość długa. Jak widzicie, tajemnice przyrody są niezwykłe. Przyroda stopniowo, co prawda, objawia nam te tajemnice, odkrywa poszczególne karty, ale ile jeszcze musimy żyć, działać, żeby to zrozumieć. Ale najprostsza rzecz jest do zrozumienia, kochani. Po pierwsze, nie jesteśmy chodzącym, żyjącym w miarę w jakiś sposób układem pokarmowym i czasami tylko myślącym. Jesteśmy czymś większym niż nasze ciała. Poza tym, czy jesteście ciałami, czy macie ciała? Od tego trzeba byłoby zacząć. A więc kim jesteśmy, jeżeli to jest moje ciało? Ten mój kosmiczny, cudowny skafanderek, tak fantastycznie wiozący mnie przez życie. Mój pojazd kosmiczny, który po pewnym czasie mogę zostawić, bo się zużył. Tym bardziej trzeba o ten pojazd dbać. Pijąc czystą wodę, odżywiając się, śpiąc, radząc sobie w odpowiedni sposób ze stresami i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. I przy okazji zobaczcie, dźwięki potrafią stwarzać materialne formy. Czytaliśmy to od początku. No już nie warto powtarzać tego. Kochani, jeżeli uważacie, że ta audycja wniosła coś do waszej percepcji, wiedzę, jakieś fajne rzeczy, to bardzo proszę o lajki, subskrypcje, o dzielenie się tą wiedzą, linkami. Wstawiajcie je na
na różne platformy social mediów i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby coraz więcej ludzi poznawało te dziedziny życia, żeby zachwycali się sobą, kim są i żeby zmieniali siebie z głupców na ludzi po prostu mądrych. Nie muszą być wykształceni, ale mają być mądrzy. Wszyscy mamy być mądrzy. A mądrość to nie jest to tylko intelekt. To nie jest tylko inteligencja. Bo można być naprawdę głupim, inteligentnym człowiekiem. Albo głupim wykształciuchem i więcej nic. Wiecie doskonale, o co mi chodzi. I się doskonale rozumiemy. Trzymajcie się, do następnego zobaczenia. Papatki.